Siema, tu Wahacz. Wybrałem się ostatnio Renault Australem w podróż w Alpy, trochę aby pochodzić, ale przede wszystkim aby pojeździć po tamtejszych pięknych drogach. Na tym filmie chciałbym przedstawić z grubsza swoją trasę, nie twierdząc oczywiście, że jest ona najlepszą, bo Alpy są zbyt rozległe, aby można było tak powiedzieć. No ale fakt zostaje, że nie narzekałem na drogę, którą wybrałem i mogę Wam ją z czystym sumieniem zaproponować, jakby ktoś też myślał o takiej przejażdżce jak ja. Zacząć trzeba oczywiście standardowo od wydostania się z Polski i tutaj wiele zależy od tego, gdzie ktoś mieszka. Osobiście jadąc z Warszawy wybrałem A1 w kierunku Ostrawy, a później przez Czechy i Austrię, tak jak nawigacja prowadziła. Trzeba wykupić winietę dla każdego z tych krajów na autostrady po około 50 zł na 10 dni, więc bez dramatu, ale to jednak mocno przyspiesza dojazd. Korzystając tylko z lokalnych dróg, w jeden dzień do celu bym nie dotarł, a było nim włoskie miasteczko Maretta niedaleko przełęczy Brenner. Wybrałem je losowo, tam akurat był tani i dobrze oceniany pokój, więc w tej kwestii żadnych rekomendacji nie będę dawał, ale ogólnie tamta okolica jako baza wypadowa jest dla mnie ok. Zdecydowana większość trasy z Polski do Włoch biegnie drogami dwujezdniowymi, więc nie jest źle. Polecam zwrócić tylko uwagę na dodatkowo płatne, nawet mając winietę, odcinki dróg w Austrii, jakieś fragmenty z długimi tunelami, czy autostrada na przełęczy Brenner to około 10 euro ekstra za przejazd. Alternatywnie można pojechać przez Niemcy, wtedy będzie dalej, ale można zrezygnować z winiet, nawet na Austrię jak ktoś się uprze, więc tutaj kto co lubi. Wtedy na granicy z Niemcami trzeba brać poprawkę na ewentualne kontrole graniczne. Przechodząc już do pobytu w Alpach, to tam moim celem była przełęcz Stelvio, do której postanowiłem dojechać od południa. Nie analizowałem jakoś bardzo tej trasy, po prostu zobaczyłem w Google jakąś z dużą ilością zakrętów i taką, abym jakoś rozsądnie tam dotarł, nie robiąc zbyt dużego objazdu. Konkretnie prowadziła ona poprzez drogi SS44, później jakąś bardzo lokalną drogą, że mapa nawet nie pokazuje jej numeru, dalej SS42, a w końcu SS300 już na Stelvio. Link do mapy wklejam w opisie filmu. Ta trasa sprawdziła się dla mnie w 100%, ponieważ już od praktycznie początku mamy non-stop fajne zakręty i ładne widoki, z wisienką na torcie w postaci przełęczy Gavia, która zrobiła na mnie nie wiem czy nawet nie większe wrażenie niż mój pierwotny cel, czyli Stelvio. Tam widoki są spektakularne, przy czym trzeba brać poprawkę, że jest to trudna droga. Na sporym dystansie w tamtej okolicy ma szerokość około 2,5 metra albo trochę szerzej, no w każdym razie na pewno nie na tyle, aby minęły się dwa auta i są tylko szersze zatoczki, a z jednej strony straszy często niczym nieosłonięta przepaść, zatem trzeba brać to pod uwagę i realnie oceniać sytuację. Dla mnie nie było to nic aż tak strasznego przy dobrej pogodzie i odpowiednio niskiej prędkości, ale fakt zostaje, że w Polsce z trudniejszą drogą nie miałem jeszcze do czynienia. Dlatego też zdecydowanie polecam jechać tak jak ja to robiłem, to znaczy od południa, aby przełęcz Gavia i jej okolice zaliczyć jeszcze, gdy jest jasno, bo droga na północ od Stelvio okazała się spokojniejsza i prostsza, po tylu godzinach serpentyn aż dziwnie mi się na niej jechało. W każdym razie Gavię chyba z całego wyjazdu będę wspominał najmocniej, właśnie przez tą surowość i wąskość drogi. Nie zmienia to jednak faktu, że Stelvio też jest genialnym miejscem, tam przebiega droga SS38. Może mniej zrobiło na mnie wrażenie drogowo, ale widokowo bardziej, bo przełęcz i tamtejsze góry wyglądają jak z innego świata, no i serpentyny na Stelvio, którymi jechałem w dół, też są mordercze, bo jest ich masa. To też jest bardzo wymagająca droga, ale jednak trochę szersza, dlatego mniej hardkorowa dla mnie od Gavii. Niewykluczone jednak, że moja optyka zmieniłaby się trochę, gdybym jechał innym autem, bo na tę wyprawę do testów dostałem Renault Austral z hybrydą e-tech, dzięki czemu na zjazdach nie musiałem aż tak bardzo martwić się o hamulce, bo układ rekuperacji je odciążał. Po drugie, Austral miał na pokładzie system 4 kół skrętnych 4Control Advanced z tylną osią skręcającą się w przeciwnym kierunku co przednia do 5 stopni, jadąc do prędkości 50 km/h, a powyżej tej prędkości skręcając się w tą samą stronę do 1 stopnia. Sprawiało to, że na serpentynach auto było zadziwiająco zwrotne i nawet te najciaśniejsze nie były problemem. Gdybym jednak jechał czymś innym, może to Stelvio oceniałbym ciężej. W każdym razie trasa ta jest dla mnie super. Później, tak jak wspominałem, był trochę spokojniejszy odcinek już do hotelu, wciąż droga SS38, a później ostatni fragment znowu z serpentynami, to od której zaczynałem, czyli SS44. Końcówkę jechałem po zmroku, bo co prawda dystansowo wyszło mi około 400 km, to przez charakter dróg i jeszcze jakieś przerwy, by popatrzeć na widoczki, zszedł mi na to cały dzień.
W tej trasie jeszcze warto brać pod uwagę, że jedzie się odcinkami tuż przy granicy ze Szwajcarią, więc profilaktycznie lepiej wyłączyć roaming w telefonie, u mnie jednak cały czas były włoskie sieci. Tutaj znowu cieszyłem się z Australa z systemem inforozrywki zintegrowanym z usługami Google, bo nie wykorzystując swojego internetu miałem ciągle mapy Google dzięki pakietowi danych gwarantowanemu przez samochód. Do Polski wróciłem już innego dnia, trochę okrężną drogą, jadąc przez łącznik graniczny SS52 z austriacką drogą 110, która nie jest może tak absurdalnie spektakularna jak Stelvio, ale też ma super widoki i zakręty, gdy jedzie się pomiędzy górami i z serpentynami. Dalej pojechałem do Austrii na Großglockner Hochalpenstraße, czyli drogę 107. Tutaj już mało nagrywałem, bo nie wiedziałem w sumie, że taki film powstanie, wpadłem na niego już po przyjeździe, a chciałem trochę po prostu pocieszyć się jazdą bez myślenia o nagrywaniu. Co nieco jednak nagrałem, ujęcia właśnie widzicie, ale tutaj polecam przejechać drogę, to znaczy powiedzmy przejechać, na przykład na Google Street View. W skrócie powiem, że droga graniczna ma trochę klimat Gavi pod kątem wąskości, a Großglockner to już szerokie i komfortowe drogi z masą parkingów, ale tam wjazd kosztuje 45 €. Aby tylko przejechać się, nie jest to moim zdaniem opłacalne, ale jako, że są tam też ciekawe trasy do pochodzenia, ławeczki piknikowe i inne atrakcje, to na cały dzień tam spędzony kwota robi się zjadliwa, a widoki są również 10/10, tylko całość sprawia wrażenie mniej dzikiej niż we Włoszech. I to tyle, co przygotowałem na tym filmie. Tak jak wspominałem, jest to jedna z pewnie dziesiątek propozycji zachwycających dróg w Alpach, więc polecam poszukać ich na własną rękę. Mapy satelitarne dają aktualnie niesamowite możliwości, aby to zrobić. Ale jeśli komuś by się nie chciało, to z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że jeśli wybierze trasę, którą ja pokonałem, to nie będzie rozczarowany. Dziękuję za uwagę. Jeśli komuś ten film się podobał, to zachęcam do dania mu łapki w górę. Będzie mi z tego powodu bardzo miło. A jeśli ktoś nie ma, to zapraszam również do subskrypcji kanału, ponieważ kolejne materiały na Wahacz TV pojawią się wkrótce. Na razie!